Witam Was bardzo serdecznie wieczorową porą na naszej dobranocce. Witam na kanale Wiedźmiła Renata Gebo. Kanał ten prowadzę wraz z moim mężem Robertem, a ja nazywam się Renata. Witam bardzo serdecznie moich stałych bywalców. Witam Kasiu, moderatorkę, witam Edytkę Orłowską. Tak jak wczoraj wspomnieliśmy w tygodniówce, dzisiaj w karcie dla czatowicza możecie zadać własne pytanie albo poprosić o przesłanie, ale to dopiero, kiedy powiem, żeby zadawać te pytania. Moi kochani, czyli na koniec naszych czytań. Dziękuję wszystkim serdecznie, z całego serca, za wszystkie łapeczki do góry, za to właśnie, że lajkujecie, że udostępniacie, że subskrybujecie ten kanał, że ze mną i z Robertem jesteście, oglądacie i zawsze na Was można polegać. Bardzo serdecznie witam szczególnie moich czatowiczów, jak i też subskrybentów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam, ponieważ zawsze jesteś na bieżąco z filmami, jakie są nagrywane, a jest ich dużo, jak i też z filmami, które są tylko i wyłącznie dla subskrybentów. No i co my mamy z tą naszą dobranocką dzisiaj? Nie możemy się odczepić od tych dziurek od klucza. Ponieważ wpadł mi w oczy taki rozkład, momencik, bo mi tutaj zanikł na telefonie. O właśnie, miałam wyciszyć telefony, więc teraz to zrobię, żeby nam nikt nie przeszkadzał w czytaniu. Tak, już momencik. O, to już nie powinno być jeszcze zaraz na drugim telefonie, ale najpierw powiem, że wpadł mi taki rozkład, który mam na jednej ze swoich grup, tak? Nie pamiętam autora rozkładu, a rozkład nosi tytuł Twój klucz otwórz się. I będziemy takie coś czytali dzisiaj. Witaj Aniu, witaj Dawidzie, witaj Beata B. Bardzo serdecznie. Już poczekajcie chwilkę, tylko jeszcze wyciszę te telefony, bo tak jak ostatnio ktoś tam nam wydzwaniał na wróżeniu, to żeby nie było powtórki z rozrywki. O, jeden i jeszcze ten stary wróżbiarski. A właśnie a propos telefonów, to przypominam, że numer telefonu do wróżenia prywatnego został zmieniony i jest on podany w opisie pod filmem. Natomiast zawsze czasóweczki są umieszczane w komentarzu do filmu. Komentarz jest podczepiony. Tak to wygląda. I tak jak powiedziałam, skoro mamy rozkład Twój klucz otwórz się, no to do wyboru, no niestety nasze dziureczki z powrotem od klucza wróciły. I jest to czytanie bezterminowe, kiedy na nie trafisz, będzie aktualne, bo w tym momencie widocznie potrzebujesz takiego czytania. I do wyboru 1 dziurka od klucza z chmurkami, 2 dziurka od klucza ze słońcem, 3 dziurka od klucza z drzewkiem i 4 dziurka od klucza łódki na wodzie. Tutaj sobie pomyślcie, co będziecie chcieli. Dziękuję Kasiu za taką fajną zachętę. Ja też będę wdzięczna, że ilość łapek będzie duża. Zawsze to miło i przyjemnie. Jest to forma jakiegoś podziękowania za wkład, jaki tu dla Was czynimy. Witaj Dorotko, serdecznie. Dobrze, moi kochani, tak jak powiedziałam, jak ten rozkład w ogóle, o co z nim chodzi? Będzie się składał z 8 pytań. Co sprawia, że jestem niepowtarzalny? Jak odblokować moją moc? Jak odblokować kreatywność? Jak odblokować dobrobyt? Jak odblokować współczucie? Jak odblokować zrównoważony umysł?
Kiedy jestem szczęśliwy i mój niewykorzystany potencjał? Na takie pytania będziemy sobie dzisiaj odpowiadać. Oprócz tego dodatkowe karty, które też nam powiedzą, jak się na coś tam pootwierać. To co? Bierzemy łyka picia. I zabieramy się do dzieła. Witaj Dorotko, witaj Kasiu WP i witaj Emilko. Dobrze, moi kochani, 4 dziurki od klucza i znowu będziemy wróżyć z tarota 78 drzwi, a talia podpowiadająca to tarot dłoni. Ok, lecimy, czyli pierwsza nasza dziureczka z chmurkami. Tak, ja się tu poprzesuwam, a nasza dziureczka z chmurkami jest na tapecie. Dla tych, którzy wybrali tę oto opcję, czytanie dla Was. To ja się tu może przesunę, a tą dziurkę położę tu, będzie wygodniej. Dobrze, co sprawia, że jesteś niepowtarzalny? Jak odblokować Twoją moc? Jak odblokować Twoją kreatywność? Jak odblokować dobrobyt? Jak odblokować współczucie? Jak odblokować zrównoważony umysł? Kiedy jesteś szczęśliwy i Twój niewykorzystany potencjał. Aha, nie widzicie? To tak bardziej przesuniemy. O, teraz widzicie. Dobrze, pierwsze co? Co sprawia, że jesteś niepowtarzalny? To, że potrafisz współistnieć z innymi osobami, że jesteś osobą, na której można polegać, że sprawiasz, że inni wierzą w to, co mówisz i uważają, że można na tobie polegać. To, że dotrzymujesz słowa, tak. Mamy tutaj 10 kielichów. Niepowtarzalny jesteś przez to, że tworzysz wokół siebie taką przestrzeń, że przyciągasz do siebie ludzi, że czują się w obecności Twojej osoby bardzo dobrze. I dociągnijmy tu sobie jeszcze, że masz potencjał i potrafisz przewidzieć niektóre zdarzenia i że potrafisz się dzielić. Dzielić radością, dzielić pomysłami, nie zatajasz tego dla siebie. Jak odblokować Twoją moc? Każdy z nas posiada wewnętrzną moc. Jak odblokować Twoją moc? Masz tutaj króla buław. Poprzez działanie, poprzez podejmowanie decyzji. Czekanie to dla Ciebie zabójstwo. Ty musisz działać. I masz pomysły w głowie, tylko nie zawsze wiesz, jak je wykorzystać i co zrobić. Tutaj jest też u Ciebie karta sądu oraz karta 10 buław, 4 buław. Karta, która mówi, że zastój Tobie nie służy, a karta sądu mówi, że potrafisz odpowiednio podejść do tematu. Zawsze przeanalizujesz za i przeciw i nie bój się tej analizy, działaj, leć do przodu, tak odblokujesz swoją moc. Jak odblokować Twoją kreatywność? Co to znaczy w ogóle odblokować kreatywność? To znaczy, że jak odblokować się na pozytywne myślenie, żeby przyciągać coś do siebie, ale też jak odblokować Twoje pomysły na życie, pomysły na biznes, pomysły na rodzinę.
Tu masz kartę 4 buławy, tak jak i tutaj, czyli taką kartę wewnętrznego spokoju, rodziny, bezpieczeństwa. Ale żeby odblokować swoją kreatywność, to musisz czasami trochę zaszaleć. Masz tu kartę głupca i kartę kapłanki. Nie wszystko dla rodziny, ale też coś dla siebie. Postawić też czasami na troszeczkę zabawy, wyluzowania, kierowania się intuicją, niekoniecznie zawsze logiką i zostawienia tych spraw troszeczkę w sekrecie. Jak odblokować się na dobrobyt? Słuchając własnej intuicji, słuchając jej podszeptów, poszukując nowych możliwości. Czasami mogą się one wydawać, że są troszeczkę szalone. Poczekajcie, bo okazuje się, że jeszcze mam na Facebooka włączonego na już na komputerze nie ma. Dobrze. Po prostu za głosem serca, za czasami szalonymi pomysłami i twój dobrobyt do ciebie przyjdzie. Zobacz, 10 pucharów. To jest dobrobyt, stać mnie na wszystko. A 9 mieczy mówi, liczę na siebie. Tak możesz odblokować swój dobrobyt. Jak odblokować współczucie? W ogóle co daje współczucie? Chodzi o to, że jeżeli jesteś otwarty dla innych, współczujesz, pomagasz, dajesz i robisz to tak z wewnętrznej potrzeby, to do ciebie wraca coś w podziękowaniu. Więc jak odblokować się na to współczucie? Poprzez rozmowy z innymi, poprzez współpracę, poprzez rozmowy z rodziną, otwarcie się na gości i przestanie narzekania na finanse. Jeżeli ktoś potrzebuje, niekoniecznie ten na ulicy, co prosi, daj mi panie 2 złote na chleb, ale od czasu do czasu wpłać parę złotych, czy to 5 złotych, czy 10, na potrzeby jakiegoś zwierzaka na przykład, czy jakieś inne potrzeby gdzieś tam, czy wumie jakiemuś dziecku obiad w szkole, nawet niech to będzie takie tajemnicze, nieodkryte, to nieodżałowane pieniądze wrócą do ciebie wielokrotnie, bo jeśli ty dajesz, to ty też będziesz otrzymywać. Tak możesz odblokować się na dobrobyt. Tak, następne pytanie, jakie mieliśmy. Jak odblokować zrównoważony umysł? Czasami ten umysł w nas pracuje w ten sposób, że nas blokuje, ponieważ gdzieś tam ma zakodowane, że może być coś dla nas zagrożeniem. Więc jak ten umysł odblokować? Nauczyć się przyjmować dary, nauczyć się słuchać też tego, co mówią inni, być otwartym na pomoc, wejść w medytację i tam otrzymać odpowiedzi od twojej duszy, działać i nie czekać. Następna karta to kiedy jesteś szczęśliwy. Wtedy, kiedy masz tutaj kartę gwiazdy, kiedy spełnisz swoje marzenia, nawet te malutkie, takie, nie wiem, pójście do kina, kupienia sobie czekolady. Więc nie bój się i spełniaj marzenia, nawet te małe. Kiedy jesteś szczęśliwy, kiedy masz luz, możesz poczekać, możesz odpocząć, nie bój się odpoczywać i kiedy wyjeżdżasz na jakieś wycieczki, korzystasz z zaproszeń, kiedy jesteś na łonie natury. I ostatnie, mój niewykorzystany potencjał. Zobacz, karta kapłana, karta mówiąca o tym, że twój niewykorzystany potencjał to dzielenie się wiedzą. Szczególnie jeśli nas tutaj słucha ktoś, kto się zajmuje duchowością, to właśnie niewykorzystany potencjał jest przekazywania darów, przekazywania wiedzy tej duchowej, ale to też pokazywanie ścieżki innym, niewykorzystany potencjał, mówienie o tym, jak można zarabiać, bycia przewodnikiem czyimś, ale też pomocnej dłoni dla tych, którzy gdzieś tam emocjonalnie cierpią. Ty jesteś osobą, która takim ludziom może pomóc.
No dobrze, tyle jeśli chodzi o tą chmureczkę, ale jeszcze macie dodatkowe karty, zaraz do nich dojdziemy, tylko tu pozbieramy, żeby nam nie przeszkadzało. Dodatkowe karteczki dla Was, czyli otworzyć siebie. Bądź dobrej myśli. Tak? Nie rezygnuj z czegoś tam, bądź dobrej myśli. Nie bój się inwestować. Przestań się zamartwiać, nie wymiguj się, bo to prowadzi tylko do choroby. Czasami uśmiech lub miłe słowo może być silniejsze od każdego leku, więc uśmiechaj się często, nie tylko do bliskich Ci osób, ale nawet do obcych. Podchodź do nich promiennie, a zobaczysz, jak wiele możesz zyskać. I burzowe pole, dokonaj zmian, i metamorfoza, przemiany. Dokonaj zmian, przemiany siebie. Postaraj się zmienić, właśnie być takim pozytywną osobą. Grzeczna dziewczynka mówi o tym, że nie zawsze musisz być poukładany pod innych. Zacznij w końcu robić coś dla siebie, bo inaczej jesteś oplątany przez taką pajęczynę. Komunikacja, więcej rozmawiaj. Nie bój się mówić o tym, czego pragniesz, co Cię boli albo co Ci się podoba. Praw komplementy, kiedy czujesz, że są dobre. Radość serca, nie żałuj sobie zabawy, spotkań, rozmów. I z tarota masz jeszcze mag i królowa mieczy. Ty jesteś kreatorem swojego życia, możesz go kreować, możesz robić takim, jakim chcesz. A królowa mieczy mówi o tym, żeby planować na przyszłość. Kilka kroków do przodu. Dziękuję ślicznie wszystkim osobom, które wybrały dziurkę z chmurkami. I przechodzimy do dziurki słoneczka. Okej. Witaj Maria. I witaj Aleksandra. Teraz mamy słoneczko i zobaczymy, co dla Was. Ja dzisiaj wybrałam drzewko, więc zobaczymy, co dla drzewka będzie. Ale teraz słoneczko, czyli Twój klucz, otwórz się. Twój klucz, otwórz się dla tych, co wybrali słoneczko. Co sprawia, że jesteś niepowtarzalny, niepowtarzalna? Jak odblokować własną moc? Jak odblokować kreatywność? Jak odblokować dobrobyt? Jak odblokować współczucie? Jak odblokować zrównoważony umysł? Kiedy jesteś szczęśliwy? I Twój niewykorzystany potencjał. I lecimy. Co sprawia, że jesteś wyjątkowy, wyjątkowa? Potrafisz oczarowywać. Masz w sobie taką magię przyciągania. Przyciągasz do siebie osoby. Sprawiasz taką nutkę tajemniczości, przez co tworzysz otoczkę, że wiesz więcej umiesz, zaglądasz w inne wymiary. Dociągniemy sobie karty dopowiadające, bo może coś z tego więcej wyciągniemy. Wyjątkowy jeszcze jesteś, bo potrafisz pracować z kobiecą stroną własnej natury, niezależnie czy jesteś kobietą, czy mężczyzną.
Działasz magnetycznie i zmysłowo. W Twoim otoczeniu ludzie odbierają Cię jako kogoś zmysłowego, czasami może delikatnego, romantycznego. Potrafisz działać na płeć przeciwną lub tą samą, jeśli masz takie preferencje lub jeśli dana osoba ma takie preferencje. Sprawiasz, że ludzie potrafią zmienić dla Ciebie swoje plany. Jak odblokować Twoją moc? I patrz, jak tu ładnie pokazane. 10 mieczy, niby miecze w plecach, ale tu mamy taką akupresurę. O, może tak będzie lepiej widać. Oczyścić swoje kanały, meridiany. Oczyścić też siebie, tak? Zrobić większy przepływ energetyczny w swoim ciele. Czyli kąpiele z ziołami, kąpiele intencyjne, oczyszczające, mycie się z solą, tak, ale z intencją oczyszczenia, ale również pobudzenie krążenia poprzez jakieś masaże, ale właśnie też akupresury, jeśli masz taką możliwość. I jeszcze możesz odblokować swoją moc poprzez pracę nad sobą i wyborem jakiejś jednej ścieżki, nie łapaniem kilku srok za jeden ogon. Jak odblokować swoją kreatywność poprzez dokształcenie się, poprzez powiększenie swoich wiadomości, czyli uczenie się, szukanie informacji, korzystanie z kursów, tak? Wspomnienia, osoby z przeszłości mogą Ci w tym pomóc. Jak i zostawienie tego, co Ci już nie służy. Tak, nie płaczemy nad rozbitą szklanką, ponieważ możemy kupić drugą w przyszłości albo wprowadzić nowy wystrój, coś nowego do swojego życia. Więc jeżeli coś nam się rozprysnęło, bo tu mamy kreatywność, tak? Jeżeli nam coś legło w gruzach, bo nie wyszło, nie płaczemy nad tym. Szukamy nowego pomysłu na życie. Jak odblokować dobrobyt? Masz tu kartę kapłana. Można wskoczyć w medytację, można wskoczyć w regres, tak? Większa komunikacja ze swoją intuicją, otwarcie się na przekazy. Nie da się tego zrobić poprzez wygrane w totolotka, tak? Bo to tylko złudne nadzieje, tak możesz tylko biedę przyciągnąć, ale przez korzystanie ze szkoleń, rozmów i spotkań. Tam możesz otrzymać więcej informacji na ten temat. Ok, następnie. Jak odblokować swoje współczucie? Mamy kartę pustelnika. Poprzez dzielenie się. Nie zamykanie się w sobie i w swoim świecie, tylko poprzez dzielenie się nawet swoimi problemami, ponieważ inne osoby mogą Ci pomóc i wskazać drogę, jak wyjść z tej matni, w jakiej się znalazłaś, ale Ty też sam możesz pomóc innym wyjść z takiego dołka, ponieważ masz wiedzę, jak to zrobić. Może intuicyjną, ale ją masz, tak? I nie bój się w to inwestować. Jak odblokować swój zrównoważony umysł, żeby nam tutaj nie płatał figli i nie hamował nas w rozwoju? Masz tutaj rycerza buław, czyli poprzez ruszenie, poprzez znajdowanie mu tematów do działania. Masz tu kartę mocy, bo więc Ty potrafisz, więc jakieś łamigłówki, szukanie nowych sposobów na zarabianie, dzięki temu Twój mózg zajmie się zarabianiem, a Ty będziesz mógł być szczęśliwy, szczęśliwa. Kiedy jesteś szczęśliwy? Mogłabym powiedzieć, że troszeczkę wtedy, kiedy inni się nad Tobą w jakiś sposób użalają, albo kiedy masz zasobny portfel, kiedy możesz powiedzieć, co Ci leży na sercu i móc zadziałać. Ale kiedy jesteś po prostu w centrum uwagi, wtedy jesteś szczęśliwy, szczęśliwa.
Twój niewykorzystany potencjał to zdolności do robienia rzeczy nowych. Potrafisz zrobić coś z niczego, a z tego nie korzystasz. Boisz się, że zostanie to gdzieś w jakiś sposób wyśmiane, boisz się opinii innych. Nie bój się, ruszaj do przodu. Masz fajne pomysły na nowy biznes, na napisanie książki, na zrobienie czegoś plastycznego, czy jeszcze jakieś inne pomysły. Wykorzystaj je, bowiem one są dla Ciebie darem, dobrobytem i dzięki nim możesz być szczęśliwy, a nawet bogaty. Dobrze, dodatkowe przesłania dla Was. I na co się otworzyć, tak? Dodatkowe przesłania. Pamiętaj, że jesteś powiązany ze wszystkim i wszystkimi. Co Ty robisz, odbija się gdzieś to tam echem. Otwórz się na nową szansę, która do Ciebie idzie, szansę związaną z zarabianiem. Wdróż w swoje życie coś takiego jak szacunek, bądź odnoś się do innych z szacunkiem. Bądź śmiałkiem, zrób coś innego, by utrzymać swą iskrę przy życiu. Czyli ta odmiana, o której mówiliśmy, nie bój się wprowadzać w życie czegoś innego niż inni po tobie oczekują. Iskra. Masz dar od Boga, iskrę, taki dar, który powoduje, że za co się nie weźmiesz, to leci do przodu, to ma takie tchnienie, taką duszę w sobie. Przestań żałować czegoś, co nie wyszło. Żal zostawiamy, bo żal przyciągnie żal i nieszczęście. Nie zazdrość innym. Podążaj własną ścieżką. Pieniądze mogą dać Ci szczęście. Skup się na tym też, co zrobić z tymi pieniędzmi, ale też nie żałuj wydawania tych pieniędzy. I z kart tarota masz 9 buław i pazia buław. Wyjdź z tego, w czym teraz tkwisz. Nie bój się iść w nowe. Dobrze, tyle jeśli chodzi o dziureczkę słoneczko. Witaj Violetka, witaj Ela, witaj Szymon, witaj Iwonka, witaj Kornelia. Bardzo proszę Violetko. Dzisiaj mamy, tak jak mówiliśmy, te dziurki i otwieramy się. Twój klucz, otwórz się. I teraz dla tych, którzy wybrali drzewko, te osoby słuchają. Witaj Alicja. Na początku, Alicja, były wybory, cofnij się, zobacz, co Cię przyciąga. Do tej pory mieliśmy chmurki i słoneczko, teraz jest drzewko. Jeśli tamte, to słuchaj tamte, a jak nie, to wracaj tutaj do teraz. Ok, czyli teraz drzewko, tak jak ja wybrałam, też jestem ciekawa, co mi tu wyjdzie. I co my mamy? Co sprawia, że jesteś niepowtarzalny, niepowtarzalna? Jak odblokować swoją moc? Jak odblokować swoją kreatywność? Jak odblokować dobrobyt? Jak odblokować współczucie? Jak odblokować zrównoważony umysł? Kiedy jesteś szczęśliwy? No, chcą wyjść 2. I Twój niewykorzystany potencjał. Ok.
sobie dotasujemy. I lecimy. Co sprawia, że jesteś niepowtarzalny? Twoje współczucie, chęć opieki i pomocy innym. To jesteś takim lekiem na czyjeś zło. To również takie, że wysłuchasz osoby, które do ciebie z czymś przychodzą. Służysz dobrą radą. To, że rozjaśniasz ciężkie chwile innym. I robisz to w taki sposób, że nie czują się, że ty robisz im łaskę czy jakieś zobowiązanie. To, że powodujesz, że inni poprawiają sobie samopoczucie przy tobie, to jest twój niepowtarzalny urok. Jak odblokować twoją moc? Masz tendencję do zamykania się w sobie, izolowania się od innych. Zaczynasz jakiś temat i izolujesz się. Tymczasem, aby odblokować swoją moc, trzeba służyć swoim darem, talentem innym. Pomagać im, działać. Masz tutaj króla buław, ruszać do przodu, nie zamykać się i umartwiać, tylko ruszać do przodu i korzystać z wiedzy, jaką masz. Nie bać się zmian. Jeżeli masz ofertę jakąś przeprowadzki, to się przeprowadzaj. Zmieniaj też swoje nastawienie, kreuj pozytywną przyszłość. W ten sposób odblokowujesz się na swoją moc. Jak odblokować swoją kreatywność? Otworzyć się na nowe. Świat, zakończenie starego, początek nowego. Jak odblokować swoją kreatywność? Robienie planów na nowe, na przyszłość, ale nie kończąc na planach, wdrażaniem ich w życie. Królowa Pucharów, korzystać właśnie z podpowiedzi, ze znaków, ze snów, z jasnowidzenia, jasnosłyszenia. Jak odblokować swój dobrobyt? Nie bać się przyjmować ofert, nie bać się otwierania się na nowe możliwości, które do ciebie pukają, nie bać się współpracy. Mówić wprost, jeśli coś ci się nie podoba i ruszać śmiało do celu z pomocą innych, bo wyjdziesz na tym zwycięsko. Tak? I jak odblokować swoje współczucie? Nie znienacka, nie obgadywać nikogo, tylko starać się otwarcie podchodzić do innych ludzi. Poprzez spotkania, rodzinę, organizowanie czegoś, zbiórek, pomoc charytatywną, poprzez rozmowy, poprzez wywalenie tego, co leży ci na sercu, ale wysłuchanie też innych osób, pokazania innej ścieżki. Jak odblokować swój zrównoważony umysł? Twój umysł ma tendencję do lenistwa. Coś sobie postanowił, jest mu wygodnie i niech tak jest i nie chce żadnych zmian. A ty musisz zrobić plany głównie związane z finansami i ruszyć, by zacząć je realizować. Jeżeli zaczniesz pracować, to twój mózg chce czy nie chce, będzie musiał się wziąć do dzieła, by rozplątać te węzły gordyjskie. A to tobie będzie służyć, bo to cię będzie napędzać, dzięki temu będziesz miał poczucie, że jesteś potrzebny. Dobrze. I tu chciały wyjść dwie karty. Kiedy jesteś szczęśliwy, kiedy pomagasz innym, kiedy spotykasz się z osobami z przyszłości, z rodziny i mimo, że możesz mówić, że nie lubisz dzieci, ale rodzina, przyjaciele są dla ciebie, to niekoniecznie ta rodzina taka normalna, ale taka też dobrana gdzieś tam poprzez jakieś znajomości, bliskie ci osoby są dla ciebie ważne. Jesteś szczęśliwy, kiedy jesteś wśród ludzi, kiedy możesz komuś pomóc, kiedy dajesz dużo z siebie. I
Twój niewykorzystany potencjał, jest to 10 buław, to otwarcie się na nowe możliwości. To strach przed podjęciem wyzwania. Jeżeli pozbędziesz się tego strachu i tego, co powiedzą inni, to ruszysz do przodu. Twój niewykorzystany potencjał to jest miłość, uczucie, to jest bycie z kimś, tak? Gdzieś tam w jakiś sposób się izolujesz, nie pokazujesz uczuć, a trzeba je pokazać. Nie bać się tego okazywania uczuć i nie bać się zranienia. O, tak bym powiedziała. Dobra, dodatkowe przesłania. Dodatkowe przesłania dla Was, czyli na co się otworzyć. Zrelaksuj się, postaw więcej na relaks. Kup sobie coś, upiększ siebie. Nie staraj się za mocno rozwiązywać cudzych problemów, bo będziesz zdekoncentrowany. Skup się najpierw na jednej rzeczy, rozwiąż ją, dopiero potem łap się za drugą. W razie trudnych przeżyć w dzieciństwie wykorzystaj te doświadczenia, by uczynić siebie silniejszym. Bądź tym, który przetrwał. Tu chyba nie ma co dodawać, czyli wykorzystaj to, co Ci się już w życiu przydarzyło, na swoją korzyść. Gobliny, zwracaj się do istot nadprzyrodzonych po pomoc. Więcej kontaktu z naturą. Przestań bać się tego, co powiedzą inni, jak Cię odbiorą, czy Cię odrzucą. Głównie chodzi o Twoje uczucia. Pragniesz niezależności i to jest dobre, ale czasami jest potrzebna ta bratnia dusza, więc niezależność tak, ale z odrobiną, z taką furtką do wyjścia do innych. Nie bój się przyjaźni. Postaw na przyjaźń. Ja wiem, że najlepszym przyjacielem dla Ciebie jesteś Ty sam, ale warto mieć kogoś takiego, z kim możesz porozmawiać o wszystkim. 5 buław i głupiec. Uważaj, nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Czasami może coś być innego, więc nie ufaj ślepo, tylko sprawdzaj różne rzeczy i postaw na intuicję, postaw na zabawę i nie bój się skakać z wysoka. To dla drzewka. A cieszę się, że Wam się podobają czytania. Witaj, Sylwia. Bardzo proszę, słoneczko było. I moi kochani, ostatnia dziurka, czyli dziurka łódki na wodzie. Dla tych, którzy wybrali tą dziurkę od klucza, dla Was pytanko. Czyli Twój klucz, otwórz się. Co sprawia, że jesteś niepowtarzalny, niepowtarzalna? I jak odblokować swoją moc? I jak odblokować kreatywność? Jak odblokować swój dobrobyt? Tu idą dwie. Jak odblokować współczucie? Jak odblokować swój zrównoważony umysł? Co sprawia, że jesteś, kiedy jesteś szczęśliwy? I Twój niepowtarzalny potencjał, czyli jak
wykorzystać potencjał, którego do tej pory nie wykorzystujesz. Karty dopowiadające. I lecimy. Co sprawia, że jesteś niepowtarzalny? Tobie to lot, to co mówią inni o tobie. Ty nie przejmujesz się tym, że ktoś gdzieś cię w jakiś sposób skrytykuje i to sprawia, że jesteś niepowtarzalny, bo robisz to, co sama chcesz. To, że mu potrafisz powiedzieć stop, ja mam swoje zdanie i nie muszę was słuchać, i to również to, że potrafisz dokonywać wyborów, chociaż czasami ci to może sprawiać trudności. Jak odblokować swoją moc? Na pewno nie na siłę, bo głową muru nie przebijesz, ale być upartym na drodze do odblokowania swojej wewnętrznej mocy, nie poddawać się, to przede wszystkim, tak, inwestować w siebie, w kursy, szkolenia, pracować dużo, nie żałować tego, ale też dokształcać się poprzez kursy, poprzez też jakieś doświadczenia, nie bać się inwestowania. Jak odblokować swoją kreatywność? Podstępem. Tak? Czyli w tajemnicy coś sobie tam uknąć i tym do tego dążyć, tak? Nie mówić na głos, czego pragniesz, tylko takim na okrętkę podstępem odblokujesz. Poprzez wyluzowane podejście do tematu, jak i poprzez zmiany w swoim życiu i to duże zmiany. Odważnie stawić krok ku nowej przyszłości, chociaż może to się wiązać z oddaleniem się do rzeczywistości, w której żyjesz, czyli wyjazdem, przeprowadzką, zmianą miejsca pracy, zmianą otoczenia. Jak odblokować swój dobrobyt? Masz tutaj 10 pentakli, czyli akurat mowa o dobrobycie, i księżyc. Tutaj też jest mowa o prawie przyciągania, czyli o rytuałach na pieniądze, o medytacji przyciągającej pieniądze. To też może być mowa o jam jest, czyli jam jest, mam pieniądze więcej niż potrzebuję, jam jest, mam w życiu wszystkiego, czego pragnę więcej niż potrzebuję, czyli poprzez manifestowanie tego swojego dobrobytu, poprzez tworzenie, tu mamy też właśnie kapłana, czyli poprzez te medytacje właśnie przyciągające, poprzez regresy, które mogą ci pomóc, poprzez jakieś ustawienia. I trójka, czyli cesarzowa, poprzez robienie nowych interesów, nowych układów, poprzez zasiewanie, co zasiejesz, to zbierzesz. Tak? I teraz jak odblokować swoje współczucie? I mamy tutaj królową pentakli. Królowa pentakli to kobieta, która dużo pieniędzy ma, odpowiednio nimi rządzi, czasami jest chytra, ale my mamy odblokować współczucie, czyli poprzez zapraszanie, tworzenie jakichś bali, pomaganie w instytucjach charytatywnych, tak, poprzez, no tutaj mamy 7 mieczy, ale nie będziemy kraść, tak, bo tu mamy współczucie, ale poprzez wskazywanie drogi innym, na przykład pomaganie dla schroniska, dla zwierząt, uczestniczenia w tych festynach, pomagania takim osobom, na przykład poprzez ten 1% podatków, w taki sposób. Jak odblokować zrównoważony umysł? Potrafisz zadziałać, tylko boisz się wyjść otwarcie ze swoimi pomysłami. Czasami możesz czuć się ośmieszony, ośmieszona, bo tu ci biją brawo, idziesz, masz, tak, jesteś na świeczniku,
chcesz, żeby Ciebie dostrzegano. I co zrobić, by odblokować ten umysł, by tak było? Usiąść i sprawiedliwie sobie wpisać wszystkie za i przeciw. Co jesteś w stanie aktualnie osiągnąć, co nie może jest mrzonkami i podążać małymi kroczkami do celu. Tak? Dokształcać się w skupieniu i postawieniu też na szukaniu tego wewnątrz siebie i słuchaniu intuicji. Intuicja może pobudzić twój właśnie umysł. Kiedy jesteś szczęśliwy? Kiedy pokazujesz innym, jak mają dotrzeć do celu. Kiedy jesteś też na świeczniku, kiedy inni się Tobą interesują, kiedy możesz pomagać, wtedy jesteś szczęśliwy. Tak? Kiedy możesz się dzielić swoją wiedzą, tym, co osiągnęłaś i kiedy działasz z radością na ślepo, nie myśląc, jakie będą tego konsekwencje. I bardzo dobrze. I jaki jest Twój niewykorzystany potencjał? Niewykorzystany potencjał to nowe możliwości, nowe doznania. Zbyt mocno zasiedziałaś w jednym miejscu i boisz się ruszyć po coś nowego. I Twój niewykorzystany potencjał to zamknięcie się na to, co znasz i ruszenie ku nieznanemu, a to Ci da miłość, zadowolenie, jedność, poczucie spełnienia i odnalezienia się tam, gdzie się tego nie spodziewasz. Dodatkowe karty dla Ciebie, zaraz do nich dojdziemy, tylko te złożymy. Ok. Czyli na co się otworzyć? Żyj w zgodzie z samym sobą. Sprawiaj sobie małe przyjemności, nie bój się kochać. Pomagaj innym osiągnąć spokój, ale sam też bądź pełen ulgi i radości, że możesz służyć pomocą. To jest miejsce tymczasowe. Twój prawdziwy dom jest po drugiej stronie. Wykorzystaj więc to życie w pełni. Czyli ciesz się życiem, korzystaj z życia. Zwrot na magicznej mapie. Akurat teraz nadchodzi czas na pełną zmianę u Ciebie. Nie bój się, łap tą okazję. Opieka, jesteś pod opieką sił wyższych. Bądź otwarty na nowe możliwości, nowe miłości, nowe doznania. Służ pomocą innym i sprawiedliwość idzie, będziesz sprawiedliwie oceniony i otworzą się przed Tobą nowe możliwości, szczególnie te, które dotyczą finansów. Moi kochani, to na tyle z naszego czytania pod tytułem Twój klucz, otwórz się. Witam serdecznie Renię, witam Marletkę, witam Iwonkę. I moi kochani, ci, którzy teraz doszli, to cofnijcie się do początku, tam macie wybory i na temat naszego czytania, ale tak jak powiedziałam, karta dla czatownicza i albo napisz swoje pytanie, a jeśli nie wiesz, jakie pytanie postawić, oczywiście to nie jak będzie wyglądał mój związek i tak dalej, tylko krótkie pytania, na które można odpowiedzieć w kilku słowach, tak? Do roku czasu, bo dłużej nie wróżę, czyli postaw swoje pytanie, ewentualnie jeśli nie masz pytania, napisz wtedy przesłanie. Proszę bardzo, dla tych, którzy teraz są na czacie, na żywo, wyciągamy karty. Jeśli chcesz pytanie, napisz swoje pytanie, czyli napisz pytanie, dwukropek i swoje pytanie napisz, jakie masz, a jak nie chcesz odpowiedzi na pytanie, to napisz po prostu przesłanie.
Dla Anny Bochniak-Rzepki przesłanie. Proszę bardzo. A skoro mówimy o tym otwarciu się, to przesłanie na temat otwarcia się. Otwórz się na to, co do ciebie teraz przyjdzie. Przyjdzie jakieś zaproszenie na wyjazd troszeczkę dalszy, czy na przeprowadzkę, czy na szkolenie, czy na spotkanie rodzinne. Otwórz się na to, podążaj za tym. Dobra. Emilia, przesłanie. O, poczekaj, bo mi tu została karta. Emilia, przesłanie. Jeżeli, Emilko, masz jakieś sprawy związane z finansami do rozwiązania, zatrudnij prawnika albo dowiedz się gdzieś jeszcze czegoś. Jeśli to nie to, tylko emocje, to uważaj, możesz mieć starcie z jakąś kobietą z rodziny starszą, twoją matką, teściową, babcią. Violetka, przesłanie. Violetka, ważne rozmowy rodzinne, rozwiązanie jakiegoś problemu, zapisu, teraz niedługo się szykuje. Kasia, przesłanie. Kasia WP, tak? Kasieńko, otwórz się na nowe sprawy związane z twoim zdrowiem, ewentualnie może ci się szykować jakiś wyjazd i tutaj karty mówią, żeby na ten wyjazd przygotować się, nie wiem, jeżeli to sanatorium, to łap i leć, jeżeli to jakieś inne spotkanie, to przygotuj się, bo będą ci potrzebne na przykład ubrania na cebulę, tak? Także tutaj się przygotuj na różne ewentualności. Arletka, przesłanie. Arletko, uda ci się pozytywnie pozałatwiać jakieś sprawy związane z mężczyzną. Mogą być to sprawy urzędowe. Edytka, przesłanie. Sprawy finansowe związane z jakimś mężczyzną mają drugie dno. Uda się to rozwikłać pod warunkiem, że będziesz nieustępliwa. Dawid, przesłanie. O, jakaś niezgoda wśród przyjaciół wokół ciebie, Dawidzie, i troszeczkę zmartwienia się o to. Będzie ciężkie do rozwikłania, ale ci się to uda. Troszeczkę czasu będziesz musiał poświęcić. To może być między jakimiś kobietami i tobą. Dorotka, pytanie, to dobry pomysł na zmianę pracy? Czy to dobry pomysł na zmianę pracy? Czy to dobry pomysł, by zmienić pracę? No troszeczkę się tym martwisz, bo nie wiesz, jak to będzie wyglądało finansowo, ale zdecydowanie po takich zmartwieniach troszeczkę trzeba będzie się doszkolić i tak, to ci może przynieść radość i zadowolenie. Urszula, przesłanie. Serduszko, nie odsuwaj się od jakiegoś przyjaciela czy przyjaciółki. To nie jest dobry pomysł, by się izolować. Te osoby mogą ci pomóc w twoim szczęściu, w osiągnięciu czegoś, na czym ci zależy. Sylwia, przesłanie dla wszystkich, czyli Sylwia, dla ciebie przesłanie.
pora na zmianę pracy, czy na zmianę w swoim życiu, tak? Pora coś dokonać, jakiejś zmiany. Wojtek, poświęć więcej czasu domownikom. Jakub. Możliwa sprzeczka z bliską ci osobą. Mateusz. Mateusz, rozmowa z mężczyzną na temat spraw urzędowych, czyli u ciebie to raczej szkoły, ciebie nie ominie. Iwona, przesłanie. Ten mężczyzna jest zablokowany na relację z tobą. Albo ma kogoś, albo to jeszcze nie jest dobry moment. Jeszcze inne tutaj może być przesłanie, że nie możesz czegoś zrobić związanego z mężczyzną, czy to szefem, czy kimś innym, bo jest zajęty jakąś inną osobą. Nawet jeśli to dotyczy pracy, on ma w tej chwili inne rzeczy na głowie. Sylwia Wójcik, przesłanie. Problemy z jakąś kobietą w końcu się kończą. Maria, przesłanie. Informacja o jakimś, o czymś ważnym, jakiś list, jakaś informacja, wiadomość do ciebie idzie, odnośnie kogoś, kto jest dla ciebie ważny. Tutaj coś jest, jakby było robione za twoimi plecami i teraz jakby się w tym odnajdujesz i wszystko ci się poukłada w końcu w jedno. Dobrze. Kornelia, przesłanie. Kłótnia z kimś w sprawie, która będzie dla ciebie ważna, a ktoś może uznać to jako błahostkę. Czekajcie, bo że się gdzieś zgubiłam. Dobra, Kornelia była. I Oleńka nasza. Oleńka, przesłanie. Oleńka, zmiany dla ciebie nadchodzą, ważne dla ciebie zmiany. To też zmiany związane z oddaleniem się od kogoś, od czegoś. To też się wiąże z jakąś inną kobietą. Dobrze, no to widzę, że już wszyscy. To teraz jeszcze dla Roberta przesłanie. Szczęście w związku, możliwy jakiś kontrakt, koniec kłopotów. I dla mnie przesłanie, a czemu by nie? Nie siedź w pracy do późna w nocy, weź troszeczkę zadbaj o siebie. Dobrze, moi kochani, dziękuję wam za czytanie na dobranoc. Akurat jestem w trakcie robienia korekty napisów do naszej tygodniówki, więc jeśli ktoś tam chce jakimś języku odsłuchać, to będzie mógł, bo napisy będą. No i do tego filmiku, jak się przetransformuje, też zrobimy napisy. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę wam cudownej nocy i do usłyszenia przy następnych czytaniach. Dziękuję, Sylwia. Życzę wam, by to, co dobre, się spełniało, a to, co złe, jak jesteście o tym uprzedzeni, byście mogli pozmieniać na korzyść. Wszystkiego najlepszego i dobranoc. Dziękuję, Violetko, również cudownej
nocy. Dziękuję, że jesteście, oglądacie i razem możemy świetnie tutaj się bawić.